Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Joanna Flis, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Witam Państwa na webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a dziś będziemy rozmawiać o panice i o tym, jak sobie z nią radzić w sytuacji wojny. Moim i Państwa gościem jest profesor Tomasz Grzyb, który jest dziekanem Wydziału Psychologii we Wrocławiu. Profesor zajmuje się psychologią wpływu społecznego, interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Jest autorem publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych. W 2011 roku została wydana ta książka. Jest redaktorem wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych, m.in. Journal of Applied Psychology oraz Marketing i Rynek. A w 2014 roku otrzymał certyfikat of Operation od Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych, statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji. Dzień dobry, witam Pana, Panie Profesorze. Dzień dobry, Pani Joanno. Strasznie długa ta moja zapowiedź. Jak to w pewnym kabarecie opowiadano, to nie wizytówka, to serpentyna. Trochę tak już to brzmi. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj zobaczyć, choć oczywiście żałuję, że tylko w taki zapośredniczony sposób. Panie profesorze, w takim razie może zaczniemy od takiego fundamentalnego pytania. Czy mógłby nam Pan wytłumaczyć, czym się różni panika od lęku i strachu? To może zacznijmy od tych dwóch ostatnich pojęć. W psychologii oczywiście bałagan pojęciowy mamy dosyć spory i często te definicje dosyć mocno zależą od tego, kto akurat podejmuje się definiowania. Natomiast jeśli chodzi o lęk i strach, to nie ma tutaj większego sporu. Otóż lęk zazwyczaj nie ma jednego sprecyzowanego źródła. Strach ma bardzo wyraźnie źródło, które jesteśmy w stanie wskazać, a zatem możemy powiedzieć o tym, że boimy się konkretnego człowieka z konkretnym nożem w ręku, albo boimy się, powiedzmy, groźnego zwierza, który prosto na nas wychodzi. Natomiast z paniką bywa już pod tym względem trochę bardziej skomplikowana sytuacja, głównie dlatego, że w znaczeniu medycznym, w znaczeniu psychiatrycznym powiedzielibyśmy, panika to jest po prostu silny atak lękowy. Silny atak lękowy spowodowany reakcją na jakieś zewnętrzne wydarzenie, bądź nie, bo czasami zdarza się, że te ataki paniki, Pani jako psycholog kliniczny pewnie jest w stanie tutaj więcej ode mnie nawet na ten temat powiedzieć, pojawiają się bez jakiegoś sprecyzowanego źródła. Oczywiście wtedy, kiedy widzimy, że ktoś w takim ataku paniki się znajduje, to po prostu musimy takiej osobie pomóc. No, ci, którzy doradzają, jak to zrobić prosto przy pomocy takich rzeczy, które są dookoła, mówią na przykład o papierowej torebce, którą można dać człowiekowi po to, żeby przez nią oddychał. Chodzi o to, że kiedy ten oddech się uspokaja, to na zasadzie pewnego sprzężenia zwrotnego nasz organizm także otrzymuje sygnał, że powinien się uspokoić. Czasami po prostu trzeba poprosić o interwencję zespołu medycznego. Natomiast to dzisiejsze spotkanie, jeśli dobrze zrozumiałem intencje i tak też o nim rozmawialiśmy, powinno raczej dotyczyć paniki w znaczeniu społecznym, to znaczy takiej sytuacji, w której duże grupy społeczne, czasami całe narody, na skutek jakichś wydarzeń zewnętrznych tracą po prostu kontrolę nad sytuacją. A zatem mamy do czynienia z taką sytuacją wtedy, kiedy pojawiają się informacje mówiące o tym, że dojdzie do jakiejś drastycznej zmiany sytuacji dookoła nas. Albo otrzymujemy informację, że oto, tak jak teraz, kiedy wszyscy znajdujemy się tak naprawdę w trudnym stanie zagrożenia, wydarzyło się coś, co powoduje, że no po prostu grunt nam się metaforycznie usuwa spod nóg. Ta rzeczywistość, do której byliśmy przyzwyczajeni, to wszystko, co było dookoła nas, co zdawało się oswojone, co zdawało się zrozumiane, nagle przestaje takie być. Coś, czego nigdy się nie spodziewaliśmy zobaczyć, staje się naszą rzeczywistością. I tego rodzaju sytuacje doprowadzają do momentów, w których my po prostu tracimy kontrolę nad sytuacją. Oczywiście to, że ta kontrola nad sytuacją już nas nie dotyczy, może być
rzeczywistością, to znaczy może być tak, że my rzeczywiście tę kontrolę nad sytuacją tracimy, może też być tak, że nam się tylko wydaje, że już tej kontroli nie mamy, ale to oczywiście trochę bardziej skomplikowana kwestia. Gdybyśmy To takie, mieli... Proszę oczywiście. dopytam w takim razie, bo mnie to interesuje, może słuchacze również. Czy te długie kolejki do stacji benzynowych to był taki przejaw paniki zbiorowej, masowej? To spróbujmy tę sytuację sobie rozłożyć na czynniki pierwsze, bo myślę, że ona trochę jak w soczewce pokazuje to, w czym się teraz znajdujemy. No wyobraźmy sobie sytuację, w której ten metaforyczny grunt usuwa się spod naszych nóg. Mamy do czynienia z sytuacją, w której zastana rzeczywistość zmienia się na naszych oczach w sposób, którego my nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć, ani oczywiście kontrolować. No i wtedy te podstawy naszego kontrolowania rzeczywistości po prostu stają się dosyć mocno kruche. My jesteśmy istotami, które potrzebują takiej poznawczej kontroli nad sytuacją. My potrzebujemy takiego przekonania, że rzeczywistość dookoła jest co najmniej zrozumiała, a zatem, że jesteśmy w stanie pokazać związek pomiędzy przyczyną a skutkiem, że jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy dookoła nas się dzieją. Jeżeli my tego nie rozumiemy, no to dość rozpaczliwie próbujemy tę kontrolę uzyskać. I wyobraźmy sobie, że w tej właśnie sytuacji otrzymujemy SMS-a albo wiadomość na jakimś innym komunikatorze internetowym i w tej wiadomości mamy oto informację następującą. Słuchaj, dostałem tę informację od kolegi. Brat jego szwagra pracuje w dużym koncernie naftowym i mówi, że trzeba tankować ile się da, bo niedługo zabraknie benzyny. Zauważmy, że my bardzo chcemy takie informacje otrzymywać, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy, bo te informacje paradoksalnie dają nam pewien sygnał, jak się powinniśmy w tej sytuacji zachować. No jeżeli jest realne ryzyko, a my traktujemy to ryzyko jako realne, że tego paliwa zabraknie, no to mamy wyraźny sygnał, co powinniśmy robić. No po prostu ładujesz się do samochodu, jedziesz na najbliższą stację benzynową, na tej stacji benzynowej tankujesz ile wlezie do samochodu, a najlepiej do wszystkich zbiorników, które jeszcze masz w domu. Na jednym ze zdjęć sprzed kilku dni widziałem mężczyznę w średnim wieku tankującego paliwo do konewki. Prawdopodobnie tyle mu zostało z takich pojemników. Zauważmy jednak, że tego rodzaju zachowania sprawiają, że plotka, że niesprawdzona informacja zaczyna się sprawdzać. No bo w krótkim czasie okazuje się, że dokładnie na tej stacji benzynowej widzimy kartkę z informacją, że można tankować już tylko do 50 litrów i tylko do własnego samochodu, nie można tankować do kanistrów i tak dalej. Wtedy człowiek może powiedzieć, a nie mówiłem, sprawdziło się. Zauważmy, że paradoksalnie właśnie taka sytuacja jest do pewnego stopnia korzystna, bo to sprawia, że my odzyskujemy pewną kontrolę nad rzeczywistością, kompletnie, co chcę bardzo wyraźnie podkreślić, zapominając, że sami tę rzeczywistość stworzyliśmy, bo przecież mieliśmy tutaj do czynienia z czymś, co się nazywa w psychologii samospełniającym się proroctwem, a zatem taką sytuacją, w której sami działamy w sposób, który sprawia, że rzeczy, o których myślimy, w których braliśmy udział, stają się faktem. To oznacza, że jeżeli pojawi się ktoś, no bo tak myślę sobie, na co warto zwrócić uwagę w tej panice masowej, że jeżeli pojawi się ktoś, kto zaproponuje nam takie pozorne rozwiązanie, taki pozorny sposób opanowywania tej trwogi, tego lęku, to myślę, no to jesteśmy w stanie złapać w takiej sytuacji. Oczywiście, jesteśmy że wrażliwi tak, na to. Oczywiście, że tak. No bo proszę zwrócić uwagę, my oczywiście jesteśmy w tej konfrontowej sytuacji, że rozmawiamy o takiej rzeczy pod tytułem zatankuję czy nie zatankuję. No jak nie zatankuję, to po prostu nie zatankuję i będę musiał się udać w podróż autobusem albo pociągiem, albo po prostu przejść się, co mi prawdopodobnie dobrze zrobi na moje zdrowie. Natomiast jeśli pomyślimy o osobach, które znajdują się w rzeczywiście zagrożonym terenie, w takim obszarze, na takim obszarze, w którym podjęcie decyzji, czy powinnam z moim dzieckiem uciekać tą drogą, czy może inną, no to wtedy decyzja o tym, którą drogę wybrać, bardzo często jest podejmowana w oparciu o właśnie tego rodzaju informacje. Właśnie dlatego w sytuacjach, w których mamy do czynienia z znaczącym obniżeniem kontroli nad rzeczywistością, z takim poczuciem, że ja nie wiem, co mam robić, ja naprawdę nie jestem w stanie zaufać poszczególnym źródłom informacji, ale czemuś w końcu zaufać muszę, no to jest wymarzona sytuacja z perspektywy różnego rodzaju praktyków wpływu społecznego, że póki co tak elegancko ich jeszcze będę określał, którzy po prostu na to liczą, którzy chcą
spowodować nasze konkretne zachowanie. Kiedy w 2015 roku mieliśmy do czynienia z tą pierwszą inwazją Rosji na Ukrainę, mówimy tutaj o okręgu, o okolicach Donbasu i Ługańska, także Krymu, co podkreślmy, to wtedy robiliśmy takie badania razem z moim serdecznym przyjacielem, doktorem Janem Zającem z Uniwersytetu Warszawskiego, które dotyczyły analizy treści pojawiających się w mediach społecznościowych w Polsce, w Ukrainie i w Rosji. I okazywało się, że można było bardzo wyraźnie zauważyć, że skuteczność tych informacji, skuteczność tych propagandowych historii, które gdzieś tam sprzedawano, na przykład o tym, że w jakimś mieście na przykład Ukraińcy ukrzyżowali rosyjską kobietę. To były tego rodzaju informacje, które gdzieś tam się pojawiały. Oczywiście one były spreparowane przez tak zwanych trolli z Olgino, o których pewnie dzisiaj jeszcze będziemy mogli parę słów powiedzieć. To im mniejsza była rzeczywista kontrola ludzi nad tym, co działo się dookoła nich, nad tym środowiskiem informacyjnym, które mieli, tym bardziej oni chcieli w to wierzyć. Bo my często z pozycji takiego człowieka siedzącego w miękkim fotelu w bezpiecznej Polsce, choć z tym bezpieczeństwem oczywiście ostatnio to nasze poczucie zostało mocno nadszarpnięte, często zastanawiamy się, jak ludzie mogą uwierzyć w różnego rodzaju plotki, jak ludzie mogą pójść za różnego rodzaju informacjami, które już na pierwszy rzut oka wydają nam się idiotyczne. No musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my mamy pewne zasoby, zarówno poznawcze, jak i emocjonalne, do tego, żeby prawdziwość pewnych treści ocenić. Ludzie będący w tej sytuacji bardzo często tych zasobów po prostu nie mają, a to jest po prostu często wykorzystywane przez różnego rodzaju specjalistów od wojny informacyjnej. Czyli tak naprawdę ta panika masowa sprawia, że jako ludzie nie jesteśmy w stanie racjonalnie ocenić rzeczywistości, która nas otacza. Ma oczywiście Pani Joanno rację, choć musimy także pamiętać, że można na te nasze reakcje popatrzeć z takiej perspektywy, nazwijmy ją ewolucyjną. To znaczy wszystko w człowieku jest po coś. Wszystkie jego reakcje, przynajmniej na pewnym etapie jego rozwoju jako człowieka, były jakoś przydatne. Bo wyobraźmy sobie, kiedy tworzyły się nasze sposoby reagowania na rzeczywistość. No, psychologowie ewolucyjni powiedzą 20 tysięcy lat temu, 15 tysięcy lat temu. Co to oznaczało? To oznaczało, że tworzyły się one w warunkach, w których rzeczywiście wyczulenie na pewne negatywne informacje było różnicą pomiędzy życiem a śmiercią. No bo nasi praojcowie i nasze pramatki to byli ludzie, którzy żyli w warunkach wielu zagrożeń, które pojawiają się obok nich. Takimi zagrożeniami były dzikie zwierzęta, takimi zagrożeniami były inne plemiona, takimi zagrożeniami były różnego rodzaju klęski żywiołowe, różnego rodzaju zjawiska pogodowe. To wszystko były rzeczy, które mogły zadecydować o ich życiu i śmierci, a zatem ich wyczulenie na to, że rzeczywiście taka informacja się gdzieś tam pojawiła, że pojawiły się jakieś nowe dzikie zwierzęta, które na przykład atakują ludzi i trzeba mieć się na baczności, trzeba chodzić do lasu wyłącznie z jakąś bronią albo z pięściakami i tak dalej, to były rzeczy, które dawały im przeżycie. I teraz gdybyście sobie Państwo, mówię tutaj do tych wszystkich pań i panów, którzy nas teraz słuchają, wyobrazili takiego praczłowieka, takiego naszego praojca, pramatkę, który ma dwa wyjścia, bycie optymistą i pesymistą. Tak? Jeden jest optymistą, nazwijmy go sobie Andrzejem. Tak? Osobnik A, Andrzej jest optymistą. I osobnik B, Bartek powiedzmy, jest pesymistą. I ten Andrzej to jest taki człowiek, który specjalnie się nie przejmuje zagrożeniami, który za każdym razem, kiedy Bartek przynosi do niego jakąś kolejną dziwną wiadomość, mówi, ale daj spokój, nie przejmuj się takimi rzeczami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Bartek wszędzie widzi problem. Bartek dostrzega zagrożenia nawet tam, gdzie tego zagrożenia inni nie dostrzegają. Bartek mówi, uważaj na to, nie rób tego, zachowuj się w określony sposób. Który z nich ma większe szanse przeżycia? No, pesymista. Oczywiście, że Zatem pesymista. to nam służy. Więc zobaczcie Państwo, no jesteśmy dziedzicami 20, 30, jeszcze większej liczby pokoleń, w których pesymista zawsze miał większą szansę przeżycia. I teraz dochodzimy do problemu, który mamy w obecnej sytuacji. Bo zobaczcie Państwo, że ci nasi praojcowie i pramatki, którzy tak kompulsywnie wręcz poszukiwali negatywnych informacji, no byli skazani na stosunkowo niedużą liczbę ich źródeł. No bo kto był źródłem takiej negatywnej informacji? No jakiś taki wędrowiec, który przychodził pomiędzy jednym a drugim plemieniem. Albo jakiś najstarszy członek społeczności, który raz na jakiś czas sobie coś przypominał i opowiadał historię o tym, jak to kiedyś nie było wody i trzeba było się ratować innymi, jakąś pomocą od innego plemienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj
jesteśmy w stanie za pomocą, właśnie rozglądam się też kompulsywnie, żeby Państwu pokazać smartfona, ale sobie go przemyślnie gdzieś tam odłożyłem na czas naszej rozmowy, ale jesteśmy w stanie kompulsywnie co 3 minuty sprawdzać wiadomości z frontu. Część z tych wiadomości jest prawdziwa, ogromna większość z nich domniemana. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować ich jakości, ale zauważmy, że tak sprawdzając co chwila te wiadomości, no stajemy się częścią takiego zaklętego koła. No bo z jednej strony im bardziej jesteśmy zaniepokojeni, tym bardziej chcemy się czegoś dowiedzieć, ale im częściej szukamy tych wiadomości, tym bardziej jesteśmy zaniepokojeni. I sami się w tym strasznym kręgu nakręcamy. No to panie profesorze, sprawdzać, nie sprawdzać, co robić, żeby nie ulegać panice? Przede wszystkim musimy uznać to, że ta reakcja, którą przejawiamy, jest do pewnego stopnia naturalna. Musimy powiedzieć sobie, ok, dobrze, po raz pierwszy za naszego życia, jestem przekonany, że ogromna większość naszych słuchaczy i słuchaczek może to powiedzieć, mamy do czynienia z rzeczywistą wojną, która dzieje się w odległości kilkuset, kilku tysięcy kilometrów, nawet kilkuset, jeśli ktoś z Państwa jest pod naszą wschodnią granicą, to może i nawet kilkudziesięciu kilometrów. A zatem to, że zachowuje się w taki sposób, jest do pewnego stopnia zrozumiałe. Ale z drugiej strony muszę sobie także powiedzieć, ok, na to mam rozum, na to mam dzisiejszy webinar chociażby, żeby popatrzeć na to z nieco bardziej krytycznego punktu widzenia i z nieco większym dystansem. A zatem tak, ja chcę wiedzieć, co się dzieje w Ukrainie, ale nie przybliży mnie do tej wiedzy sprawdzanie 16 różnych stron internetowych z częstotliwością raz na kwadrans. To na pewno nam nic nie da. Wybierzmy sobie jakieś źródło informacji, które z naszej perspektywy jest sensowne, które dla nas jest takim źródłem, które jest wiarygodne, być może naprowadzi Państwa na właściwy trop to, co robią teraz niektórzy Rosjanie. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ale BBC zanotowało gigantyczny skok słuchalności i oglądalności właśnie w Rosji, ponieważ to jest ta stacja, która od wielu już lat pracuje na swoją reputację, pracuje na swoją wiarygodność i Rosjanie uznają, że to jest to miejsce, w którym można zapoznać się z informacjami, które będą stosunkowo najmniej skażone którąś ze stron propagandy. Czyli raczej dobrym pomysłem jest wybranie jakiegoś dla siebie wiarygodnego źródła, a nie poszukiwanie z różnych źródeł po to, żeby porównywać te sytuacje i samodzielnie wyciągać jakieś wnioski? No, ktoś to robi tak naprawdę za nas, bo porządne redakcje sprawdzają te informacje, zanim je podadzą. Najczęściej wygląda to w ten sposób, przynajmniej mnie tak uczono kiedyś, mam za sobą pewien epizod dziennikarski, także byłem szkolony przez BBC, więc być może stąd te moje ciepłe uczucia. BBC zawsze uznawało, że musisz potwierdzić te informacje w 2 niezależnych od siebie źródłach, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby ją przekazać. Zauważmy także, że pewien sposób pisania o wiadomościach także może nas naprowadzić na to, czy źródło, z którym się spotykamy, jest rzetelne. Znowu odwołam się do tegoż BBC, o którym mówimy. BBC ma taką zasadę, która nakazuje używania jak najmniejszej liczby przymiotników. Czyli informujemy o pewnych rzeczach, ale nie staramy się ich określać, nie staramy się ich opisywać. Zostawiamy to naszym czytelnikom, naszym słuchaczom, naszym widzom. To oni mają dokonać tej oceny zgodnie ze swoimi preferencjami, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Natomiast jeżeli widzimy informację, w której mamy sformułowania w rodzaju w furiackim ataku zmiażdżyli kogoś, tak, to jest wyraźny sygnał, że z dużą dozą pewności informacje, które otrzymujemy, nie są przekazywane w sposób bezstronny. No dobrze, to w takim razie jak objawia się taka panika w kontekście wojny? Za chwilę przejdę do pytań z czatu i ja widzę, że Państwo te pytania zadajecie, ale jeszcze usystematyzujmy ten wątek i przejdziemy do dalszej części rozmowy. No przede wszystkim polega to na takim właśnie kompulsywnym sprawdzaniu wiadomości, o których możemy myśleć, że mogą nam zagwarantować przetrwanie. Polega to także na nieustannym rozmawianiu o wojnie i o zagrożeniu. To znaczy na takich sytuacjach, w których my telefonujemy do kogoś, ale tak naprawdę nie żeby się wesprzeć, nie żeby zapytać o to, czy ktoś potrzebuje jakiejś pomocy albo jakiegoś wsparcia, tylko raczej po to, żeby wyrzucić z siebie tę kolejną porcję lęków, które w nas są.
Zauważmy, że często to są takie rozmowy, które no de facto są rozmowami o niczym. To znaczy to są takie retoryczne pytania, ale co to będzie, co z nami będzie, dlaczego oni to robią i tak dalej, i tak dalej. My na takie pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Natomiast jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy będziesz ze mną wtedy, kiedy będę tego potrzebował? Czy będziesz przy mnie wtedy, kiedy będę tego naprawdę wymagała? A zatem to jest drugi element, czyli właśnie takie poszukiwanie kolejnych osób do takiego wspólnego nakręcania się w takich bardzo smutnych myślach o problemach, które są dookoła nas. Ja też chciałbym to podkreślić, chciałbym być dobrze zrozumiany. Są takie sytuacje, w których to się pojawia naturalnie. To znaczy są ludzie, którzy po prostu w taki sposób reagują na trudne sytuacje dookoła nas i nie ma się co temu dziwić. Natomiast sytuacja, w której my niejako nakręcamy te osoby albo sami siebie nakręcamy takimi sygnałami, no to jest rzecz, która na pewno się nam nie przysłuży z perspektywy naszego dobrostanu psychicznego. I jeszcze jedna rzecz. Jest tak, ja odniosę się do tego, co pan profesor powiedział, ale jest takie powiedzenie terapeutyczne, które trochę normalizuje właśnie takie nasze tendencje, że nienormalne zachowanie w nienormalnej sytuacji jest normą. No tak, tutaj musimy naszych słuchaczy i słuchaczki poinformować, że pani Joanna i ja mamy trochę inne rozumienie normy. Ja jako człowiek, który uczył statystyki przez kilkanaście lat, myślę o normie w kategoriach statystycznych. Jeśli większość osób coś robi, to staje się oczywiście normą. Więc trochę inaczej możemy na to patrzeć, ale oczywiście pełna zgoda. No i ostatni element, o którym chciałbym powiedzieć, to znaczy wykonywanie, znowu może nie zaryzykuję stwierdzenia, że kompulsywne, ale na pewno bardzo częste i takie związane z przywracaniem nam pewnej równowagi emocjonalnej takich czynności zastępczych. Czyli zupełnie nadmierne przygotowywanie się na skrajnie negatywny rozwój wydarzeń. Powiedzmy sobie, że to może być takie gromadzenie ogromnej ilości jakichś zapasów trudno psującej się żywności, albo jakichś źródeł opału i tak dalej, i tak dalej. Znowu, nie chcę stwierdzać, że sama przezorność jest zła. Nie, wcale nie. Znowu mogę posłużyć się przykładem mojego przyjaciela, który jest Norwegiem i on, mieszkając w Oslo, opowiada o tym, że ich rząd po prostu przekazuje informację, że masz być przygotowany na 3 dni bez niczego. To znaczy musisz przez 3 dni zapewnić sobie wystarczającą ilość jedzenia, opału, musisz mieć przynajmniej 2 źródła, 2 możliwości ogrzania twojego mieszkania czy twojego domu. Nie możesz polegać tylko na jednym surowcu, na jednym źródle energii, ale to są 3 dni. Tak? To nie musi być tak, że my musimy mieć całe szafy i całe spiżarnie zapełnione kilogramami kaszy i makaronu. Póki co takiego zagrożenia nie ma i nie sądzę, żeby w realnej, dającej się przewidzieć przyszłości miało się pojawić. To co my jako ludzie możemy robić, żeby jakoś tak wspólnie zapobiegać tej masowej panice? Jak nie dolewać oliwy do ognia? Jak to przygaszać? Ja myślę, że są tak naprawdę dwie najważniejsze rzeczy, które możemy zrobić. Pierwsza z nich to jest wsparcie społeczne. Wsparcie społeczne to jest takie pojęcie, o którym my opowiadamy dosyć często, ale myślę, że nigdy dość tak naprawdę. Wsparcie społeczne to jest zjawisko, które polega na byciu przekonanym o tym, że mogę na kogoś liczyć. A zatem jeżeli zapytamy kogoś, słuchaj, powiedz mi, do kogo zwróciłbyś się w sytuacji, w której potrzebowałbyś pomocy, w której potrzebowałabyś jakiegoś wsparcia? Do jakich osób? I co do jakich osób jesteś pewna, że te osoby by ci tego wsparcia nie odmówiły? To im dłuższa jest ta lista, tym o większej stabilności, o większym właśnie poczuciu wsparcia społecznego możemy mówić. Być może część z Państwa, zwłaszcza starszych Państwa, przypomina sobie rok 1997 i to był rok, w którym Polska nawiedziła ta największa powódź tysiąclecia, tak o niej mówiono. Mówię oczywiście przede wszystkim o terenach południowej Polski, czyli zalane były takie miasta jak Racibórz, jak Nysa, jak Opole, jak Wrocław. I to był czas, w którym oczywiście także psychologowie ruszyli do boju. Część z nich po to, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebowali, a część z nich po to, żeby zobaczyć, co sprawiało, że ludzie dobrze sobie w tej sytuacji radzili. A zatem szukaliśmy takich buforów, które mogły zapewnić stosunkowo
bezpieczne, spokojne przejście przed realnym zagrożeniem utraty życia, zdrowia, majątku całego życia, dorobku itd. I okazało się, że najlepszym buforem pozwalającym na stosunkowo łagodne przejście tej trudnej sytuacji było właśnie wsparcie społeczne. Przy czym chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, to wsparcie społeczne nie ma charakteru rzeczywistego, ono jest raczej wyobrażone. To nie jest tak, że my pytamy, od kogo ty kiedyś dostałeś pomoc, albo ile tej pomocy otrzymałeś. Nie, my tylko pytamy, na kogo możesz liczyć. Jeżeli są takie osoby, na które możesz liczyć, to znaczy, że prawdopodobnie jesteś w stanie sobie z takimi trudnymi sytuacjami poradzić. A druga z kolei taktyka, bardzo prosta, to jest działanie. Tylko to działanie może mieć charakter konstruktywny i niekonstruktywny. Bo proszę zwrócić uwagę, Pani Joanno, że kiedy mówiliśmy o tych wiadomościach, o tych łańcuszkach SMS-owych, na przykład kuzyna, brata, córka pracuje w Ministerstwie Finansów i mówi, że niedługo nie będzie gotówki w bankomatach, wypłacajcie gotówkę z banków, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to też jest działanie, które daje ludziom takie poczucie sprawczości. No bo dostałem te informacje, przekazałam te informacje moim przyjaciołom, na których mi zależy, a zatem coś robię, żeby było bezpieczniej. No, kłopot tylko w tym, że to jest działanie absolutnie przeciwskuteczne, bo doskonale wiemy, że tego rodzaju informacje są przesyłane przede wszystkim przez ludzi, którym zależy na strachu Polaków i zależy na tym, żebyśmy tego rodzaju działania wykonywali, bo możecie sobie to Państwo bardzo prosto wyobrazić. No, żaden bank na świecie nie jest w stanie w ciągu jednego dnia wypłacić 100% depozytów. Nie ma takiej technicznej możliwości. I teraz gdybyśmy wszyscy nagle ruszyli do naszych banków i powiedzieli, proszę mi wypłacić moje pieniądze, no to ja bardzo się boję tego, co teraz powiem, bo proszę, żebyście Państwo nie uznali, że to jest właśnie zachęta do tego, żeby to robić. Mam nadzieję, że zdajemy sobie sprawę z tego, że opisujemy pewną teoretyczną sytuację, no to wtedy by się okazało, że tych pieniędzy by po prostu zabrakło. A pewnie nie musimy Państwu tłumaczyć, co by się stało, gdyby na banku pojawiła się informacja, zabrakło nam pieniędzy, przyjdźcie jutro. A zatem wiadomo, że coś, co nazywa się tak bardzo niewinnie Agencja Badań Internetowych. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, co to jest Agencja Badań Internetowych. To jest taki duży budynek w Petersburgu. Właścicielem Agencji Badań Internetowych jest człowiek, który nazywa się Jewgenij Prigożin. I Jewgenij Prigożin jest bardzo bliskim współpracownikiem Władimira Putina. I taż właśnie Agencja Badań Internetowych zajmuje się rozsyłaniem tego rodzaju informacji. Są badania, które robił w Polsce m.in. NASK w ostatnich dniach i NASK bardzo wyraźnie pokazał, że te konta, które jeszcze kilka tygodni temu zajmowały się głównie propagandą antyszczepionkową, teraz zajmują się przede wszystkim tego rodzaju informacjami pokazującymi, że oto właśnie zabraknie pieniędzy w bankomatach, zabraknie paliwa na stacjach. Pojawiają się pierwsze informacje o jakichś przestępstwach, których dopuszczają się uchodźcy z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Okej, rozumiem, czyli musimy być uważni na to, że jest taka grupa społeczna, której jednak zależy na tym, abyśmy tą panikę przeżywali. I nie wszystkie te informacje są sprawdzone, więc pewnie ta rzetelność tutaj byłaby szalenie ważna, żeby szukać rzetelnej wiedzy. Absolutnie tak. No jest taka taktyka, którą właśnie proponuje NASK. Ona zakłada sprawdzenie 5 elementów. Znaczy, jeżeli otrzymujesz informację i ta informacja w jakiś sposób zachęca cię do działania, na przykład tego wypłacania pieniędzy z bankomatu albo gromadzenia dużej ilości jedzenia, paliwa. Pamiętacie Państwo pewnie, jak w 2020 roku w marcu, coś ten marzec nie jest specjalnie dobry dla nas, tak można powiedzieć. W marcu 2020 roku pojawiały się informacje o tym, że miasta będą zamknięte z uwagi na lockdown pandemiczny i żeby się nie poruszać po Polsce, więc tego rodzaju historii możemy znaleźć dosyć sporo. I NASK zachęca, żeby sprawdzić 5 elementów, żeby zweryfikować 5 rzeczy. Po pierwsze, wiarygodność źródła. To znaczy, jeżeli mamy taką informację o właśnie ciotki, kuzyna, brata, córce, no to z całą pewnością nie jest to źródło specjalnie wiarygodne. Jeżeli przesyłają nam tego rodzaju informacje osoby, których nie znamy, otrzymujemy te informacje z jakichś tajemniczych źródeł, no to z całą pewnością jest to wyraźny asumpt do tego, żeby tych informacji nie traktować specjalnie poważnie. Po drugie, to jest kwestia prawdziwości i logiczności informacji. My oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie zweryfikować to w 100%, ale czasami możemy sobie zadać pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, tak? Czy ta sytuacja jest możliwa.
jeśli mówimy o paliwach, to możemy sobie powiedzieć, że w Polsce mamy zapasy paliw, to są rzeczy regulowane takimi strategicznymi decyzjami, zapasy paliw na 3 miesiące. To znaczy, gdyby się teraz okazało, że w ogóle nie ma żadnych dostaw paliwa do Polski, co jest oczywiście niemożliwe z wielu powodów, to mielibyśmy jeszcze 3 miesiące względnego spokoju, to znaczy te wszystkie samochody, te wszystkie pojazdy, które potrzebują paliwa, mogłyby się spokojnie poruszać. A zatem musimy zadać sobie pytanie, czy to w ogóle jest zgodne z jakąś sensowną logiką. Kolejna kwestia to jest coś, o czym już dzisiaj trochę mówiliśmy, ale w innym kontekście, to znaczy zweryfikowanie tej informacji w innych źródłach. Czyli robimy robotę za BBC. Tak? Jeżeli ktoś nas informuje, że oto w okolicach granicy z Ukrainą radykalnie wzrosła liczba przestępstw, no to możemy zadać sobie pytanie, no dobrze, to skąd ten człowiek to wie? No jeżeli mówi, że jest to jakiś znowu policjant, który pracuje pod granicą, to przecież można łatwo sprawdzić na różnego rodzaju stronach lokalnych czasopism, czy rzeczywiście taki wzrost wystąpił. A zatem porównanie tego z innymi źródłami. Kolejna kwestia to jest rozróżnienie opinii i faktów, to znaczy co w tej wiadomości jest rzeczywistą wiadomością o rzeczywistych wydarzeniach, które miały miejsce, a co jest tylko dodaną opinią. Tak? No i oczywiście ostatnia kwestia, no jeżeli ktoś pisze o jakichś takich trudnych sprawach, no to niektóre z tych rzeczy są po prostu kwestiami, które powinien zgłosić na policję. No jeżeli ktoś mówi o zwiększonej liczbie jakichś napaści na kobiety, czy jakichś tego rodzaju kwestii, no to nie jest rzecz do wysyłania sobie łańcuszków, tylko do zgłaszania tego do lokalnych komend policji, więc to byłoby właściwsze niż przesyłanie tego rodzaju informacji. A zatem sprawdzajmy te rzeczy, pamiętajmy, że znowu jesteśmy jakoś predestynowani do tego, żeby te informacje przesyłać, bo to znowu daje nam pewne poczucie kontroli. Co więcej, my lubimy dzielić się informacjami. To sprawia, że trochę nasza pozycja społeczna też się zmienia, prawda? Jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji wtedy, bo do nas te informacje docierają. My mogliśmy kogoś ostrzec, my mogliśmy komuś jakąś informację przekazać. Ale pamiętajmy, że ci, którzy chcą, żebyśmy się bali, a jest ich trochę, dość bezlitośnie to zjawisko wykorzystują. No dobrze, to tutaj odwołam się do pytania z czatu, bo jedna z internautek pyta, jak się bronić w takim razie przed paniką tłumu? No, przede wszystkim w niej starać się nie uczestniczyć, prawda? To znaczy zwracać uwagę na to troszkę tak jak moglibyśmy teraz zrobić taki eksperyment tak naprawdę, gdyby nie to, że pewnie by to nie wyszło. Jeżeli weźmiemy sobie pewien łańcuszek, tak? Mamy na przykład 3 czy 4 zapałki, które obok siebie postawimy. No i zapalimy jedną, to jeśli one są wystarczająco blisko, no to jedna od drugiej zacznie się zapalać. Ale wystarczy, żeby jedna się nie zapaliła. Wystarczy, żeby jedną zapałkę taką harcerską metodą zanurzyć na chwilkę w wosku i pozostawić, tak? I ona wtedy będzie przynajmniej trochę chroniona przed płomieniem. I wtedy to się przestanie rozszerzać. No my jesteśmy także ważnymi osobami dla innych ludzi, dla ludzi dookoła nas. My możemy być tymi osobami, które mogą mówić osobom blisko nas, spokojnie, momencik, jakie są realne szanse na to, że w Polsce pojawi się wojna? Popatrz na Ukrainę. Władimir Putin nie jest w stanie sobie poradzić z wojskiem, które planował ośmieszyć, z krajem, który wydawało się będzie podbity w ciągu kilku dni. Zwróć uwagę, że Polska jest w zupełnie innej sytuacji. Popatrz, zajrzyjmy do naszego komputera domowego. Pokażę Ci coś, co nazywa się Flight Radar. To jest taka strona internetowa, na której można znaleźć informacje o samolotach, które krążą nad Polską. Zobacz, ile jest tutaj wojskowych amerykańskich samolotów, które latają dokładnie wzdłuż polskiej granicy. One są tam po to, żeby zapewnić nasze bezpieczeństwo. Więc może... Proszę. To jest dobry sposób na to, żeby wspierać dzieci? Och nie, dzieciom może bym tego akurat nie pokazywał. Natomiast rozmowa z dziećmi to jest jakby coś zupełnie innego, bo to wszystko zależy od tego, z jakim dzieckiem mamy do czynienia. Po pierwsze musimy sobie zdawać sprawę, że przekonanie, że dzieci tego nie czują, że dzieci tego nie widzą, jest absolutną iluzją. Nie da się. Mają Twittera teraz. Myślę, że od około 9-10 roku życia wiedzą często więcej niż my.
Ale też chcę powiedzieć, że wiedzą trochę inaczej. W tym znaczeniu, że ja często rozmawiam ja mam 3 dzieci, najstarsza córka chodzi do szkoły średniej, a chłopcy są w podstawówce. Jeden jest w tych klasach wcześniejszych i ten właśnie najmłodszy mój syn często przynosi mi różne rewelacje z frontu. I na przykład mówi, tato, czy ty wiesz, że Ukraińcy spalili 2 czołgi jednym mołotowem? No, i proszę zwrócić uwagę, że dla dzieci niektórych, pewnie głównie dla chłopców, choć to dosyć stereotypowe, pewnie i dziewczynki czasami mogą w taki sposób funkcjonować, pojawia się taka figura wielkiego bohatera, prawda? Takiego Himena, który walczy z tym okropnym Putinem, prawda? Tenże sam syn na przykład w którymś momencie dostrzegłszy, że na jednym z kosmetyków w naszym domu znajduje się napis cyrylicą, zaczął teatralnie pluć właśnie na tą paczuszkę kremu, mówiąc, oto właśnie jakieś putinowskie tutaj elementy w domu się znalazły. Więc czy możemy dziecko zostawić w taki sposób, kompletnie nie komentując właśnie, tego? Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? No ja przede wszystkim sugerowałbym, żebyśmy o tym z dzieckiem pogadali i zapytali, skąd to wiesz, a dlaczego o tym rozmawiacie, czy to cię jakoś przejmuje. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz na tą bajkową opowieść, którą dziecko nam przynosi, nakładali jakiś bardzo racjonalny, taką bardzo racjonalną optykę faktów racjonalnych. Tak. Nie, teraz sprawdźmy, czy na pewno da się spalić 2 czołgi jednym mołotowem. Nie, to nie o to tutaj chodzi. Jeżeli dziecko jest w takim swoim świecie i widzimy, że mu to jakoś nie przeszkadza ogromnie, to być może w ogóle nie należy tego specjalnie ruszać. Tak jak przestało się interesować Pokemonami, tak się przestanie interesować akurat tym. Natomiast jeżeli widzimy, że dla dziecka to jest kłopot, znowu odwołam się do jednego z moich synów, który mnie zapytał, tato, czy ty będziesz zmobilizowany? A to, czy ty pójdziesz do wojska? No to jest realne pytanie, tak, które on zadaje i ja wtedy mówię, na 99% nie. To się nie wydaje prawdopodobne. Tak? To nie jest rzecz, która w najbliższym czasie mogłaby się w jakikolwiek sposób wydarzyć. Więc dobrze jest z dziećmi o tym pogadać, ale właśnie dostosowując ten sposób rozmowy także do ich wrażliwości, także do ich patrzenia, do ich optyki, którą do tego dokładają. Natomiast nie ma też specjalnego sensu, kompletne tego ignorowanie, bo wiadomo, że te nasze dzieci o takich rzeczach rozmawiają. Ale tu chcę od razu powiedzieć, że to jest tylko taka moja trochę amatorska jednak diagnoza. Będziemy mieli specjalny webinar poświęcony temu, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie i wtedy doktor Konrad Piotrowski o tej sprawie powie dużo więcej. Ja dzisiaj tylko zapowiadam, że nie należy tych rozmów unikać za wszelką cenę, że to nie jest dobra strategia. Dokładnie. Myślę, że też zawsze można się zaopiekować emocjami dziecka, które ono przeżywa w kontekście tej sytuacji. I to zawsze będzie bezpieczna rozmowa, bo rozmowa o emocjach, o uznawaniu emocji, przeżywaniu ich, nazywaniu w jakiś sposób, jest dobrym sposobem na to, żeby regulować z dzieckiem to, co ono czuje. Bez wątpienia tak. Ja namawiałbym tylko do jeszcze jednej rzeczy, to znaczy ja wiem, że to może być rzecz, która może jakoś dziecku przeszkodzić w którymś momencie, ale myślę, że byłoby odpowiedzialnie, gdybyśmy za każdym razem powiedzieli, że myślenie o tej wojnie w kategoriach, znowu odwołam się do starszej części z Państwa, w kategoriach 4 pancernych i w kategoriach takiego hurra optymistycznego pokonywania wroga, to też nie jest właściwa rzecz. Myślę, że powinno nam zależeć na tym, żebyśmy pokazali także naszym dzieciom, że wojna zawsze jest zła. Że myślenie o niej jak o starciu kowbojów i Indian, albo właśnie Polaków i Niemców z okresu II wojny światowej i sposobu opowiadania, jaki przyjął Janusz Przymanowski, autor 4 pancernych, to nie jest właściwy sposób. Bo wojna to jest coś absolutnie okropnego. Ja muszę powiedzieć, to przepraszam, że pozwolę sobie wobec Państwa na taką osobistą uwagę, że oczywiście my dobrze wiemy, po której stronie jesteśmy w tym konflikcie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jestem też przekonany, że ogromna większość Państwa wie, kogo tutaj wspieramy. Ale z drugiej strony te filmy, które obserwujemy, filmy będące nagraniami z rozmów z wziętymi do niewoli żołnierzami rosyjskimi, są filmami, które naprawdę łamią serce. To są przecież dzieci bardzo często, 20-letnie, 19-letnie, młodzi chłopcy, którzy zostali wysłani w
niewiadomym sobie celu, bo część z nich wygląda na to, była przekonana, że jedzie na jakieś ćwiczenia, którzy nie bardzo wiedzą, co tam robią. Bardzo często są kiepsko wyekwipowani, słabo przygotowani do tego wszystkiego, co mają robić i oni także są ofiarami całej tej sytuacji. Więc powtórzę, jakkolwiek doskonale wiemy, kto tu jest dobry, a kto zły, to myślenie w takich zero-jedynkowych kategoriach i takie triumfowanie, że nasi biją tamtych, no powinno mieć także pewne drugie dno. Jasne, też warto, ja myślę ze swojej perspektywy, że warto jednak dzieci chronić przed takim myśleniem, że źli są jacyś ludzie, że raczej warto mówić o tym, że złe jest konkretne zachowanie, że wojna jest zła, że przemoc jest zła, że rzeczywiście musimy uważać szczególnie w kontekście dzieci, na budowanie takiej narracji, która zamyka pewien stereotyp, która lokuje pewnych ludzi, często niewinnych, w personie tego zła. Zgadzam się z panią absolutnie, to znaczy pokazanie wszystkim nam dookoła. Myślę, że to nie tylko dzieciom, bo my także mamy tendencję do wchodzenia w taki właśnie, jakby to delikatnie określić, no taki mityczny trochę sposób patrzenia na wojnę, prawda? Wszyscy powinniśmy gdzieś tutaj zwracać uwagę na drugie dno, że oczywiście cieszymy się, że to ta nasza strona pokonała tą, która napadła, ale to wcale nie jest radosna informacja, że jeśli dobrze pamiętam, do tej pory na tej wojnie zginęło ponad 6 000 Rosjan. To nie jest rzecz, z której powinniśmy się w jakikolwiek sposób cieszyć, bo to są też ludzie, którzy mają swoich rodziców, mieli swoje plany na życie, mieli swoje przyjaźnie, mieli swoje pomysły na to, co chcą ze sobą zrobić. Mogli zrobić bardzo wiele dobrego, ale na skutek, to niewłaściwe określenie, na skutek bandyckich decyzji stali się narzędziem w rękach tych, którzy powinni być za to odpowiedzialni. Miejmy nadzieję, że kiedyś będą. Jest sporo pytań od internautów dotyczących tego, czy można sobie z takimi atakami paniki radzić bez leków, czy należy podjąć leczenie, co ze sobą robić, jeżeli się obserwuje jakieś komponenty depresji. Znowu z dużą ostrożnością chcę się wypowiadać w takich obszarach, bo to jest pytanie raczej do psychologa klinicznego, którym nie jestem. Natomiast jeżeli widzimy, że z dużym problemem, czy z dużą trudnością reagujemy na te sytuacje, które są dookoła nas. Widzimy, że to sprawia, że ten nasz dyskomfort, że ten nasz komfort życia bardzo mocno spadł, że ten nasz dobrostan jest mocno obniżony, no to możemy sobie powiedzieć, trudno się dziwić w tej sytuacji, w której teraz jestem. Trudno się dziwić, że płaczę wtedy, kiedy oglądam jakieś filmy, które pokazują, co się dzieje na froncie, że łamie mi się serce wtedy, kiedy patrzę na kobiety, które muszą uciekać ze swoimi dziećmi, że jestem kompletnie rozłożony emocjonalnie, kiedy widzę nagrania z kijowskiego metra ludzi, którzy tam po prostu cierpią. Ale to w moim odczuciu jest dość normalna reakcja, prawda? Kłopotem jest sytuacja, w której my nie jesteśmy w stanie zrobić już nic więcej, w której to nas dotyka w całości, w której całe nasze życie staje się tylko czekaniem na kolejne informacje z frontu. Jeśli tak się dzieje, pewnie warto skonsultować to z osobą, która się zna na tym najlepiej, czyli na początek pewnie z psychologiem, być może także z psychiatrą. My często mamy takie poczucie, że to jest taka gradacja, prawda, że najpierw idę do psychologa, a później do psychiatry to jak już psycholog nie pomoże, prawda? Nie, proszę w taki sposób nie myśleć. Psycholog i psychiatra, co pewnie pani Joanna może potwierdzić, jeśli pracują razem, to pracują razem wspólnie, a nie dlatego, że jeden jest silniejszy, ma większe moce niż ten drugi. I to nie jest żaden wstyd. Są takie sytuacje w naszym życiu, w którym po prostu potrzebujemy odrobiny wsparcia farmakologicznego. Nie jest to rzecz, której należałoby się bardzo, bardzo wstydzić. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie dotyczące tego, czy da się to zrobić bez leków, da. Czasami da, tak? Czasami się nie da i wtedy trzeba skorzystać z leków i żaden to wstyd, a czasami da. Wtedy właśnie trzeba poszukać pomocy ludzi, którzy są dookoła. My na przykład ja jako dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu właśnie organizujemy takie spotkania, na których ludzie po prostu są razem. Rozmawiają z sobą, opowiadają, planują różnego rodzaju działania, planują zbiórki. Nic tak dobrze nam nie robi, jak działanie dla wspólnego dobra. Wspólne działanie dla wspólnego dobra. A zatem jesteśmy razem z grupą ludzi, którzy po pierwsze są podobni w tych emocjach do nas, a zatem dzielimy się tymi emocjami nawzajem, możemy o nich rozmawiać, możemy sobie w ten sposób pomagać. Po wtóre,
możemy zrobić coś konstruktywnego. Możemy powiedzieć, OK, jasne, że to wszystko jest straszne, ale są pewne rzeczy, które zależą od nas. Możemy na przykład przygotować coś fajnego dla dzieci, które się pojawiły razem ze swoimi matkami. Zwróćmy uwagę, że w Polsce mamy teraz ostatnie dane chyba z dzisiejszego poranka mówiły o ponad 600 tysiącach osób, które przekroczyły polską granicę. Są nowi w Polsce. To są przede wszystkim kobiety z dziećmi, bo jak pewnie Państwo wiedzą, mężczyźni z Ukrainy nie mogą wyjechać, jeśli są w określonym wieku. Te dzieci też mogą się tutaj lepiej poczuć, jeśli my się do tego dołożymy. Zróbmy listę, tak jak wiele organizacji to robiło, miejsc, gdzie te dzieci mogą przyjść i mogą być z innymi dziećmi. Tak? Zróbmy listę miejsc, gdzie mogą przyjść i zobaczyć film po ukraińsku, z ukraińskim dubbingiem na przykład. Spróbujmy pomyśleć, czy możemy im zaoferować jakieś zajęcia, na przykład doprowadzenie po mieście, w którym są pierwszy raz i myślą o nim jak o schronieniu, bo jest tym schronieniem, a być może my jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby oni zaczęli o nim myśleć jako o pewnej przygodzie, że są w nowym miejscu, które mogą poznać tutaj nowych ludzi i tak dalej. Jasne, że trzeba zawsze uważać na wrażliwość tych wszystkich osób, które do nas przyjechały. Nie ma nic gorszego od sytuacji, w której my się narzucamy z pomocą i mówimy, nie, ty musisz wyjść, tak? Ty musisz ze mną teraz pójść na spacer, bo ja ci chcę coś pomagać, chcę ci coś pokazać, nie możesz się tak zamykać w sobie. Może i może. Może i to jest najlepsza taktyka, którą ta osoba w tej chwili może przyjąć. Więc wszystko musimy robić z pewnym wyczuciem, z pewną ostrożnością, pamiętając, że nie my, nie pomagający są tutaj najważniejsi, tylko ci, którym chcemy pomagać. Dokładnie. Wolontariat też rządzi się swoimi prawami, to dosyć takimi ważnymi. Jakbyśmy spojrzeli też z perspektywy takich sytuacji krytycznej, no to też jesteśmy dopiero na początku, więc szok, panika, niedowierzanie, zaprzeczanie, pewnie przed nami jeszcze duża część pracy do wykonania wtedy, kiedy już się zorientujemy, no, że tu już nie ma odwrotu, nie? Że to się rzeczywiście stało, że to jest rzeczywiście prawda. Tak, my sobie musimy uświadomić, że teraz mamy całą masę różnego rodzaju takich akcji pomocowych, co jest oczywiście budujące i fantastycznie, że takie rzeczy się dzieją. Ja muszę to powiedzieć tak, że to nie powinno nam mimo wszystko zdejmować kaca moralnego z powodu tego, że bardzo podobne dzieci w bardzo podobnym wieku kilka tygodni temu były zupełnie drugą stronę wykopywane z Polski, to przez tych samych strażników granicznych i policjantów. Przepraszam za takie sformułowanie, ale czuję się w obowiązku, że powinniśmy to także powiedzieć. Trudno to pogodzić, prawda? Tak, ta mapa świata jest. Tak, żeby to było jasne. Ja nie chcę teraz w jakikolwiek sposób krytykować tego, co się dzieje właśnie teraz. Nie. To jest właśnie ta reakcja, której wszyscy powinniśmy oczekiwać i to jest ta właściwa reakcja. Po prostu pomóc tym ludziom, którzy są w potrzebie. Ale zwróćmy też uwagę, że możemy już teraz zadać sobie pytanie, no dobrze, a co będzie za tygodni 2? Teraz oddajemy bardzo często potrzebującym swoje mieszkania. Robimy różnego rodzaju zrzutki, które dają możliwość zakupienia niezbędnych produktów itd. Natomiast ciągle nie mamy odpowiedzi na pytanie, a jak to będzie wyglądało za 2 tygodnie, jak to będzie wyglądało za miesiąc, jak będzie wyglądało za pół roku. To są takie pytania, które już powoli pewnie powinniśmy zacząć sobie zadawać, bo one też pozwalają na pewną symulację mentalną tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Więc może to jest też sposób na odnalezienie się w tej rzeczywistości, tak? Zadawanie pytań, co będzie dalej. Jasne, że mamy całą masę niepewnych informacji, całą masę pytań, na które odpowiedzi nie mamy, bo przecież teoretycznie może tak być, i oczywiście wszyscy byśmy sobie tego życzyli, że za tydzień rozmowy pokojowe przyniosą skutek, wojna na Ukrainie się skończy i ci ludzie po prostu będą chcieli wrócić i wtedy powinniśmy im po prostu zapewnić taką możliwość i wesprzeć ich tam, gdzie będą chcieli swoje życie odbudowywać. Ale może też być zupełnie inaczej. Każda z tych sytuacji to jest ta sytuacja, w której my się będziemy musieli jakoś odnaleźć. Głównie pytania na czacie w tej chwili dotyczą depresji, więc zostawmy to na inny webinar. Tak. Natomiast tutaj pisze pan Mikołaj, że prowadzi dom pierwszego kontaktu i widzi, że uchodźcy są wycofani. I teraz już chwileczkę, uciekło mi.
aha, widzi, że uchodźcy są wycofani i na pytanie na przykład, czy chcecie coś zjeść, dostaje odpowiedź, my nie musimy jeść. Jak do tego podchodzić, co z tym zrobić, czy to jest naturalna reakcja? Trochę pan profesor o tym mówił, nie? Troszkę już o tym mówiłem, ale spróbujmy też zrobić to w taki bardzo, bardzo syntetyczny sposób. Jeżeli mamy kogoś, kto wyszedł z najbardziej dramatycznej sytuacji w jego albo jej życiu, to jest bardzo prawdopodobne, że właśnie tak możemy o tej sytuacji myśleć. To ta osoba także potrzebuje czasu na to, żeby to w sobie jakoś poukładać. Ja świadomie nie używam jeszcze takich sformułowań w rodzaju przepracować, bo to jest w naszym psychologicznym języku związane z trochę innym procesem. Ta osoba najpierw musi to jakoś sobie poukładać. Wyobraźmy sobie, wasz dom, drodzy Państwo, przestał istnieć, bo trafiła w niego bomba. Wy uciekliście w ostatniej chwili z dzieckiem, odstaliście 30 godzin na granicy, przejechaliście jakimś transportem dzięki dobrym ludziom. I teraz prawdopodobnie pierwszą potrzebą, którą będziecie mieli, nie będzie wystawny posiłek z 3 dań, prawda? Tylko po prostu potrzeba tego, żeby usiąść i żeby się zastanowić, co się tak naprawdę ze mną dzieje. Co nie znaczy oczywiście, że ci ludzie nie muszą jeść. Gdybym był na miejscu pana Mikołaja, najprawdopodobniej przygotowałbym kanapki, przykrył talerzem i powiedział, one tutaj leżą. Jeśli będziesz gotowa, po prostu je zjedz. Jeśli będziesz miała ochotę na coś innego, po prostu daj mi znać. Ja tutaj jestem obok, gdybyś tylko czegoś potrzebował, gdybyś tylko czegokolwiek potrzebowała. Więc taka postawa towarzyszenia bez narzucania się, myślę, że byłaby z tej perspektywy najbardziej sensowna. Jasne, rozumiem. Czyli też warto uszanować ten proces adaptacyjny, który się toczy, bo on też ma swój rytm i rzeczywiście człowiekowi, który traci dom i który trafia do obcego państwa, do obcego domu, nie jest prosto przejść do tej rzeczywistości. Dużo z tych osób jest w takim miejscu, w którym w ogóle nie czują swoich emocji, bo są tak mocno zdysocjowani, w tak dużym szoku. Rzeczywiście tutaj duża ostrożność i szacunek do tego tempa. Panie profesorze, czy poleciłby pan nam jakąś literaturę na temat właśnie takich sytuacji związanych z paniką, z lękiem, z mechanizmami społecznymi? Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tego rodzaju rzeczy, no to oczywiście polecałbym różnego rodzaju pozycje związane z psychologią wpływu społecznego. Jest znakomita książka profesora Dariusza Dolińskiego dotycząca tego obszaru. Natomiast myślę, że dobrze jest także śledzić internet, dobrze jest śledzić różnego rodzaju strony internetowe, na których pojawiają się informacje, które są bezpośrednio związane z tym, co się dzieje akurat teraz. Ja mam wrażenie, że jest już ich trochę dużo, znaczy na tyle dużo, że trochę problemem staje się odnalezienie tych właściwych, ale myślę, że warto to robić. Różnego rodzaju instytucje, powiem nieskromnie oczywiście o instytucji, która nas tutaj sprowadziła, czyli Uniwersytet SWPS, prowadzi serię webinarów, na których dotykamy różnego rodzaju problemów związanych z tym, co się dookoła nas dzieje. Mogę Państwu zagwarantować, że skład osobowy, który w trakcie tych webinarów się pojawia, gwarantuje wysoką jakość, gwarantuje także to, że to będą informacje naprawdę dla nas przydatne. Natomiast myślę, że my powinniśmy w takich sytuacjach doceniać też naszą intuicję. Jest taki psychiatra hinduski, który się nazywa Vikram Patel. Bardzo w ogóle interesujący człowiek, który mówi, że pewnie, że każdemu z nas należy się, każdy z nas powinien mieć prawo do porządnej opieki psychiatrycznej, do porządnych źródeł wiedzy, do wsparcia i tak dalej. Ale są takie miejsca, gdzie po prostu nie można na to liczyć. I on podaje tutaj przykład Indii. I wychodzi z takiego założenia, że jeżeli nie możemy liczyć na to, że każdy z nas będzie zdiagnozowany przez psychiatrę, oczywiście mówię to z pewnym przymrużeniem oka, to musimy polegać na tym, co sami mamy. To musimy polegać na tym, że my przez wiele tysięcy lat jako ludzie dawaliśmy sobie radę z różnego rodzaju problemami, że potrafiliśmy sobie poradzić z wyzwaniami, które przed nami stały i robiliśmy to na różne sposoby, niekoniecznie w oparciu o podręczniki psychologii czy psychiatrii. Robiliśmy to dlatego, że ktoś był blisko, robiliśmy to dlatego, że ktoś mógł na kogoś liczyć.
Robiliśmy to w sposób, który może nie jest najbardziej zgodny z Kubler-Ross, która gdzieś tutaj w sposób niewypowiedziany już troszeczkę się pojawiła, ale przynajmniej mogliśmy liczyć na kogoś, kto był w pobliżu. Więc może tak też należy o tym pomyśleć. Jeżeli będziemy mieli w sobie odrobinę wrażliwości, odrobinę przekonania, że to nie my jesteśmy najważniejsi, tylko te osoby, którym pomóc chcemy, jeżeli będziemy dla nich, nie sądzę, żeby dużo złego mogło się tutaj wydarzyć. Na pewno dużo więcej złego mogłoby się wydarzyć wtedy, kiedy próbowalibyśmy te osoby w sposób amatorski terapeutyzować. Czyli wtedy, kiedy byśmy stwierdzali, słuchaj, nie, ty musisz o tym opowiedzieć, musisz to z siebie wyrzucić, musisz się tego pozbyć, a żeby to zostawić ze sobą, musisz mi to tutaj natychmiast wszystko opowiedzieć, powiedz, ile razy cię bombardowali. Nie, no w taki sposób oczywiście postępować nie możemy. Czyli być, towarzyszyć, wspierać na tyle, na ile potrafimy, ale też nie uprawiać po psychologii. Tak, i po terapii. I nie bać się czasami odpowiedzieć na jakieś pytanie nie wiem. No bo jeżeli dostajemy pytanie, które może się w takiej sytuacji pojawić, powiedz, dlaczego to się nam wszystko przytrafiło? Dlaczego tak się dzieje? Przecież jestem dobrym człowiekiem, prawda? Są ludzie, którzy szukają takich związków, prawda? Nigdy nikogo w życiu nie skrzywdziłam, a teraz mam 70 lat i muszę uciekać z własnego kraju. Dlaczego tak się dzieje? Czy ty mi możesz powiedzieć? Drodzy Państwo, nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć na tego rodzaju pytania. Więc powiedzmy po prostu, słuchaj, nie wiem. Nie wiem, ale będę przy tobie. Spróbujemy to przejść razem. Ja jeszcze zadam jedno pytanie z czatu, tak już na koniec, bo internautka pyta już drugi raz, więc może pomóżmy jej znaleźć język, którym mogłaby rozmawiać z mężem o tym, że chciałaby się zabezpieczyć, czyli jakiś plan, a jej mąż mówi, że to jest panika. I co ona ma zrobić, jak ona ma z nim rozmawiać o tym, że robienie zapasów jeszcze nie jest paniką? Jak go przekonać? Dobre pytanie. Myślę, że można by zaproponować mężowi, żeby to on zastanowił się, jak zabezpieczyć się przed jakąś potencjalną sytuacją. Dlaczego ja o tym mówię? Pamiętam taką magistrantkę, którą kiedyś miałem, znakomitą zresztą, z którą przygotowaliśmy takie projekty plakatów dotyczące tego, jak zachęcać mężczyzn do różnych stereotypowo żeńskich, to było już kilkanaście lat temu, więc czasy się bardzo mocno zmieniły. Wtedy to jeszcze były stereotypowo kobiece zachowania w rodzaju tam wychodzenia z dzieckiem na spacer, czy przygotowywanie obiadu i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy robiliśmy takie projekty billboardów, w których pod hasłem mocno seksistowskim z dzisiejszej perspektywy, wtedy to ono tak jeszcze nie brzmiało, tylko prawdziwy mężczyzna może. I na przykład była informacja, tylko prawdziwy mężczyzna może tak zaplanować przejście pomiędzy placem zabaw, przedszkolem, sklepem i tam, żeby najkrótszą drogę wyznaczyć pomiędzy tymi elementami. Czyli robiliśmy z tego takie zadanie quasi matematyczne, logiczne, geometryczne i tak dalej. Więc być może pani, która nas o to pyta, mogłaby właśnie w ten sposób do tego podejść. Na przykład zadać mężowi zadanie. Wyobraź sobie, że nie mamy wody. Jak ty byś się wtedy zachował? Tak? Albo wyobraź sobie, że odcięto nam źródło energii. Jak byśmy wtedy oświetlali nasz pokój? Więc spróbuj sobie tak wyobrazić. Nie mówię ci, że musisz to zrobić teraz, że te wszystkie zapasy trzeba zgromadzić, tylko spróbuj przygotować taki scenariusz. Może to jest jakiś sposób, choć muszę Państwu powiedzieć, że w doradzaniu związkom to chyba jestem jeszcze gorszy niż w diagnozie psychologicznej. To ja jako terapeuta pozwolę sobie tutaj zainterweniować i powiedzieć, że ludzie nie są jednością, nie jesteśmy dwoma połówkami tego samego jabłka i być może nie musi pani przekonywać swojego męża do tego, aby się zabezpieczyć. Może pani po prostu stanąć na własnych nogach i sobie grunt pod nogami zbudować, nie czekając na aprobatę partnera. I może to jest dobry sposób na to, żeby nie opierać się na drugiej osobie. Albo proszę po prostu zrobić listę rzeczy i dokładać każdego tygodnia jeden element do zakupów. Po jakimś czasie wszystko się znajdzie. Dokładnie. Dobrze, dziękuję panie profesorze za pasjonujący wykład. Dziękuję w moim imieniu i w imieniu wszystkich internautów. Życzę panu udanego wieczoru. Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu. Drodzy państwo, trzymajmy się razem, bądźmy w tym wszystkim obok siebie, bądźmy także dla siebie. Jestem przekonany, że z tym, tak jak i z innymi rzeczami w życiu, po prostu sobie poradzimy. A państwu dziękuję za zaangażowanie i za pytania i za państwa obecność i również życzę dużo spokoju.